Witam serdecznie w kolejnym materiale. 15:24 dzisiaj mi się udało praktycznie być na otwarciu, także fajnie, bo zaczniemy sobie od początku. Zazwyczaj jest to gdzieś już jakieś zagranie mam. Tutaj co prawda mam jedną pozycję, ale to taka bardziej testowa, ale jak idzie do przodu to idzie. Mam 4 konta, 5 kont już, sorry. Tutaj mam 5 kont, czyli maksymalnie w Trade'owaj już. Wykupiłem wszystkie konta od razu fundowane, bez challenge'y. Także mam wszystkie 5 już komplet kont i z tego będę chciał live konta zrobić, nie? Target to 9000, 6000 albo 6500 to jest stop loss taki. 3750 to jest chyba dzienna strata maksymalna. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Dobra. Teraz tak, odpalę sobie wszystkie moje wykresy, ale jeszcze zanim odpalę wykresy, to informacyjnie jutro w Stanach jest święto, no u nas też oczywiście święto, w Stanach jest inne święto, natomiast pamiętajcie, że jutro nie warto rozgrywać sesji amerykańskiej, jedynie europejską moim zdaniem. Piątek mnie nie będzie, bo po prostu jestem na weselu, także no, do końca tygodnia mnie nie będzie już w ogóle na rynku. Także jest to dzisiaj ostatnia sesja w tym tygodniu. Nie wiem, czy nie pierwsza nagrywana. Musiałbym zobaczyć na kanał. Natomiast to będzie ostatnia sesja. Dobra, no to przejdźmy sobie tak A jeszcze tak może informacyjnie, to jeżeli Wam się to podoba, co robię, to oczywiście subskrypcję, lajka pod filmem. Jakoś wesprzyjcie ten kanał, może się to coś rozwinie bardziej. Dobra. Oczywiście przechodzimy do mojego pliku, jest to zbiór jakby zasad moich, z mojego doświadczenia 10-letniego już, także wszystko tutaj znajdziecie w tym pliku. Oczywiście zapraszam na Discorda, jeżeli chcecie, to ten plik tam się znajduje, można sobie go pobrać, jak też kompletna moja strategia, dużo więcej, także jeżeli byście chcieli, to zapraszam, wystarczy napisać maila i ja po prostu wyślę zaproszenie. Dobra, no i tak, tutaj jest taki jakby niezbędnik, co warto przed tradingiem, po tradingu jakby, zasady tradingu, jakość tradingu, z czego wynika, tak, i tak dalej. Nie myślcie, że to są jakieś brednie wystane z palca, bo naprawdę to ma duże znaczenie i jestem przekonany, że dieta na przykład, dbanie o siebie, o swoją kondycję fizyczną, psychiczną, jakby o relacje w domu i poza nim, to wszystko ma znaczenie na giełdzie i uwierzcie mi, że jeżeli nie będziecie mieli poukładanej głowy, no to nic z tego nie wyniknie na dłuższą metę. Tutaj mam też moje reguły, możecie napisać oczywiście swoje, możecie modernizować moje, możecie robić co tak naprawdę sobie chcecie z tym plikiem. Mamy Core Rules i Golden Entry Rules, czyli jakby takie główne zasady, tutaj główne zasady takie mojego wejścia. Oczywiście to się wszystko na bieżąco jakby modernizuje, także to też nie jest tak, że moja strategia nie ewoluuje, bo w każdym roku ona się czymś różni, dostosowuje się do rynku na bieżąco. No i tutaj mamy, jeżeli chodzi o wejście, nie? To też nie wiem, czy nie do poprawy coś będzie, ale w miarę aktualne to jest checklista, to co jest bardzo ważne dla mnie. Czyli tak, z checklisty to później odhaczymy sobie, ale na razie przejdę dalej. Wykresy, kiedyś korzystałem z tickowych, teraz raczej z minutowych, ponieważ doszedłem do wniosku, że większość ludzi handluje na minutowych wykresach, więc docelowo ja zobaczę wtedy, co większość ludzi myśli i widzi na rynku, nie? Na tickowym nie zobaczę tego, co ludzie uważają, co myślą w danym momencie, nie? A na minutówkach, gdzie większość ludzi handluje minutówki, to właśnie to zobaczę, nie? Dziennik, kiedyś korzystałem z dziennika takiego, czyli pisanego, teraz nagrywam każdą sesję, już z tego nie muszę korzystać. Setupy na breakout, tutaj macie rozrysowane moje setupy, przydatne strony, tak, z czego korzystam i 10 ticków symulacja, czyli coś takiego, że jakbyście cashowali zysk na poziomie 10 ticków dziennie i tutaj jest rozpisane z jakiego depozytu w 12 miesięcy ile robicie, nie? Dobra, to tyle z pliku, zaraz sobie przejdziemy do checklisty. Checklista, dobra, no i tak, sprawdzamy newsy na dzisiaj. Cyk, pyk. Zapasy ropy naftowej zostały, bezrobotni już poszły, te newsy. I teraz tak, prognozy ekonomiczne, oświadczenie FOMC, decyzja w sprawie stóp procentowych, to będzie ważne. O 20, natomiast na tą chwilę nie ma nic ważnego już.
Dobra, jedziemy dalej z checklistą. Sprawdzić wolumen 147 tysięcy bida dzisiaj, może czekają na font, może nie wiem. Natomiast w taki dzień jak dzisiaj newsowy powinno być tu przynajmniej, uważam, 250-300 to jest takie minimum tysięcy, teraz jest 147, to jest bidnie. Odpalić wykresy posiłkowe, czyli ETF-y takie jak QSPY, indeks dolara i tak dalej, to już macie w poprzednich sesjach, nie będę się powtarzał z tym, nie? Że wszystkie te sektory energetyczne i ogólnie jeżeli chodzi o gospodarkę, to też znajdziecie na Discordzie te materiały, na które sektory warto patrzeć i to pokazuje jakby zdrową gospodarkę Stanów Zjednoczonych lub niezdrową, nie? Dobra, sprawdzić połączenie i sprzęt, to ja korzystam zawsze ze speed testu. Speed test odpalam sobie. Musiałem na chwilę wyjść. No i dobra, teraz tak, speed test, korzystam ze speed testu, nie? Łączę wszystko, sprawdzić muszę, zawsze przed sesją. No i teraz tak, przygotować dziennik lub program do nagrywania, już o tym wspomniałem, korzystam z nagrywania, programu do nagrywania, każdą sesję nagrywam. No i tak, plan rozegrania przy pomocy wczorajszych notatek, żeby przygotować, no to oczywiście ja to mam zrobione. Także notatki zawsze sobie przeglądam na koniec dnia, poprzedniego dnia, drukuję sobie to na drukarce i wtedy sobie rysuję takie chmurki i dopisuję komentarz ode mnie, na co muszę zwrócić uwagę, co poprawić i jeszcze przeglądam to po prostu co się wydarzyło poprzedniego dnia, przeglądam przed sesją, staram się to robić, nie zawsze to wychodzi, bo teraz jest lato, też dużo jest innych obowiązków w lecie, także nie zawsze mi to wychodzi. Nieraz wchodzę spóźniony na sesję, mam godzinę, półtorej, żeby coś rozegrać, nie? Albo zostawiam jakieś małe ryzyko i to sobie pozycja leci, nie? Dobra, no i tak tutaj mam, jeżeli chodzi o to z wykresu H1, slow chart, czyli M5, M15 i fast chart jest to M1, nie? Z czego korzystam, czyli VWAP, OpenRange i tak dalej, tu macie wszystko napisane, nie będę się powtarzał. Dobra, no i teraz tak, odpalam sobie jeszcze wskaźnik OpenRange, autorski mój wskaźnik też, możecie sobie jaki chcecie zakres ustawić, godzinowy. Ja oczywiście korzystam z zakresu 15:30, 15:45, czyli pierwsza M15 na otwarciu sesji amerykańskiej, na Londynie robię to od 9 do 9:15, czyli otwarcie Londynu. Dobra, przejdźmy sobie do D1. Teraz tak, z D1 oczywiście, biorąc pod uwagę cały kontekst, to tu jest pewna rzecz, która jest nieprzetestowana. Nie wiem, czy będzie przetestowana, bo z tego co widzę tutaj reakcję, no prospadkowo, nie? Więc docelowo tak, ta świeczka nie dała rady przetestować tej świeczki, nie? Tu mamy knoty cały czas tak jakby spadkowo, więc jestem w tej pozycji teraz, no pewnie do zamknięcia niedługo i będę się odwracał z rynkiem. I teraz tak, co jeszcze tutaj może być? Może być to do wzięcia, nie? Zobaczymy jak FOMC, natomiast to FOMC, no nie sądzę, że tutaj się coś więcej wydarzy, więc docelowo chciałbym się pod jakiś tam trend podłączyć i szybko zgarnąć jakiś profit, bo jutro wątpię, że mi się uda coś przehandlować w ogóle, więc dzisiaj będę kończył tydzień. No i tak, no i tutaj są fajne miejsca, nie? To jest taka strefka, która by fajnie była na shorty do przetestowania, natomiast no jakoś nie mogę tym shortom zaufać, staram się to shortować, co sesję staram się shortować, nie? Natomiast no powoli tutaj zaczynam mieć jakby, znaczy dalej jakby chciałbym szukać shortów, natomiast no powoli tutaj widzę mocne mega parcie byków na testowanie ATH. No i teraz tak, mamy tutaj jakiś range po jedynce, no chciałbym, żeby to było tutaj, to nie jest może, że to nie jest życzeniowe myślenie, ale to chciałbym zobaczyć, żeby setup, żeby zagrać, to chciałbym zobaczyć, że wykres robi coś takiego, że wchodzi tutaj niżej i wtedy testuje ten range, nie? Ale żeby to było, no to muszą się niedźwiedzie pojawić. Tu mamy dwie takie strefki, tu mamy mniejszą strefę, widzicie po tych knotach, a jak wiecie, ja handluję pod wybicie stop lossów, a nie jakby nie przetestowanie, jakby handluję odwrotnie do większości ludzi, nie? Dlatego może mam wyniki, nie? Że handluję pod miejsca, które są do wybicia. Miejsca na tą chwilę do wybicia jest tu i tu, tak? Albo tu i tu. Więc docelowo, no, trzeba obrać sobie kierunek po prostu, nie? A to już wynika z doświadczenia.
Dobra, tutaj są też gapy, tak? Mamy dużo gapów, nie wiem czego to mi się przestawiło, bo to powinno być tu. No i te gapy też kiedyś będą wzięte, nie? Ale na razie jest mocny trend, zobaczymy kiedy. H4, no dalej jest ta, w sumie można powiedzieć, że już jej nie ma, tej dywergencji, tak? Bo mamy tu, tak? I zejście, nie? Czyli ta dywergencja można powiedzieć, że jest odklepana, nie? Po H4 tutaj się nic ciekawego nie dzieje, więc przejdę sobie do H1 i tutaj to jest mój taki core, wykres, więc docelowo zobaczcie jakie to jest bagno, nie? Tu się nic nie dzieje, to jest bagno. Nie wiadomo, w którą, tak na dobrą sprawę, w którą stronę rozegrać. Może dzisiaj FOMC coś się rozjaśni. Jeżeli chodzi o setupy, to tak, tu bym coś takiego rozgrywał, no i tak, tutaj się pojawi świeczka, no ale dokąd rozegrać? Tu, po H1 lub tu, nie? Małe targeciki tutaj, nie? Musiałoby się coś większego wydarzyć. Tu jest jakaś linia trendu, być może tak, w górę, no ale na tą chwilę, no ten wykres mi nic nie mówi. Natomiast raczej szukałbym tutaj dzisiaj longów. Mimo wszystko gdzieś mi coś podpowiada, że szukałbym longów bardziej niż shortów na ponowienie tego impulsu, tak? I gdzieś może testowanie tej strefy dzisiaj, nie? Przed FOMC. A co będzie na FOMC? Nie wiem tego i zobaczymy. Chyba że tutaj się coś zaraz przestawi, automatycznie zamykam longi, przestawiam się na shorty, na targetowanie tutaj tych miejsc, nie? To jest settler wczorajszy i i pivot, nie? Także tutaj mamy jeden pivot, tu jest pivot i rynek powinien balansować od tych pivotów. Tu mamy trzeci, więc zobaczymy co tutaj się będzie rozgrywać. Co mnie ciekawi, tutaj byśmy jakąś tam linię rozrysowali. Możemy to sobie zaznaczyć pod breakout, żeby mieć z H1 podgląd. Pyk i tutaj z H1, jeżeli będzie mocna świeczka, to rozgrywamy po H1. Natomiast na tą chwilę jestem w longach. Czy bym chciał shorty teraz? Nie wiem. Jeszcze niżej raczej bym szukał longów, czyli dobrałbym pozycję longów. Lekki grid by tu wjechał. Staram się tak nie robić, natomiast niekiedy po prostu dokładam do stratnej, ale jest to mała pozycja i musi być jakiś zjazd, nie? Powiedzmy 200 punktów, nie? I 200 punktów wtedy biorę jedną pozycję, uśredniam i staram się jakiś zysk zrobić. Jeżeli nie, to zamykam, otwieram w przeciwnym kierunku. Natomiast to wszystko wynika z kontekstu giełdy, rynku danego instrumentu, nie? Tak to wygląda. Open range wyrysuje się o 15:45. Tu parę rzeczy podpalam sobie. I zobaczymy. Okej, dobra. Myślę, że tyle teraz. To, co by mnie jeszcze interesowało, to tak breakout na M5 w ten sposób, tak? Przebicie tej linii i to będzie testowanie dla mnie, jawne testowanie wczorajszego szczytu. Bliżej mi tutaj teraz do rozkminy, no chociaż low było wzięte wczorajsze, tutaj low jest wzięte, więc docelowo tutaj nie ma nic do wzięcia już. No dopiero tutaj, nie? 21 700, 720 to dopiero są sprzed wczorajsze low, nie? Przedwczorajsze dołki do wzięcia, więc no jakby tu już szli, no to musiałbym się przestawiać na shorty, nie? Okej, dobra, no na razie tutaj nic z tego. Tutaj ewidentnie knota widzę z M5 pod wyciąganie. Zobaczymy jak kolejna się M10, bo ja tu mam M10, czyli 10 minutówkę, tu jest M5, nie? Ale ostatnio się przestawiłem na wczoraj i dzisiaj na M10, nie? Na 10 minutówki. Uśredniłem sobie po prostu, jakoś więcej widzę tutaj na tej 10-minutowym okresie. Troszkę wolniej to wszystko lata, mam trochę więcej czasu na przemyślenie. Okej. Nic, jakoś się nie spodziewam się dzisiaj nie wiadomo jakich spektakularnych zysków i spektakularnych ruchów tutaj dzisiaj na rynku, bo raczej do FOMC będzie bida i cisza. Nie wiem, czy będę streamował FOMC. Najwyżej podzielę to na 2 i jakby dokleję później FOMC. Zobaczymy.
Na tą chwilę to pewnie zostawię tą pozycję, będzie sobie lecieć, nie? Na jakiś tam sensowniejszy zysk. Jeżeli się nie odpalą, to trudno. Zobaczymy. Moim zdaniem pod FOMC się powinno w którąś stronę coś troszkę odpalić, a później zobaczymy, co dalej będzie. No H1 ładnie wyciągana, zobaczcie. Wezmę nawet powiększę. Widzicie? Knocik ładny, tutaj jest trap ewidentnie, więc jak ktoś mi mówi o tych ICT, liquidity i tak dalej, to mi się śmiać trochę z tego, bo to jest po prostu nowe nazewnictwo do rzeczy, które było od dawna, od setek lat można powiedzieć, bo już w XVIII wieku tak handlowali, pod breakouty, pod zebranie jakichś stop lossów, tak, jakiejś kasy, pod wybicie jakichś poziomów. To wszystko było, nie? Tylko ICT sobie to po prostu ponazywał po swojemu, a tłum łyknął, nie? Jak pelikan. A statystyka jest dalej nieubłagalna, bo nic to nie zmieniło, że z ICT teraz traduje dużo ludzi, bo statystyki są dalej te same, większość traci, nie? Więc to nic nie zmieniło. Więc tutaj te poziomy, dlaczego jest ten knot? No bo ponieważ tu była kasa, nie? Skoro mamy jedną próbę tutaj, potwierdzenie, to co zawsze mówię, drugą próbę, tak? Zebranie tutaj tych szczytów, czyli tutaj zebranie tych stop lossów, tak? Tutaj niedźwiedzie załadowały się, tak? W jakieś tam pozycje. Czy tam realizowany zysk jakiś był, bo to nigdy nie wiadomo, czy ktoś się ładuje w pozycję, czy zysk jest realizowany z tego ruchu. No i teraz tak, no tu było jakieś sensowne miejsce. No teraz tak, popękały stop lossy jak gumki od gaci. No i teraz można targetować drugą mańkę, nie? Kolejne stop lossy są tutaj, kolejne stop lossy są tutaj i w ten sposób ja sobie rozkminiam. Więc zobaczcie, tutaj są stop lossy, tak na chłopski rozum już Wam rozkminiam. Tutaj są stop lossy teraz, tutaj są stop lossy teraz i tutaj są stop lossy teraz, nie? Więc docelowo, no któraś mańka tu będzie targetowana i tam można tak bez końca. Tutaj są stop lossy, nie wiem, to jakby tam można nazwać też oporem, tak? No dla mnie to jest po prostu stop loss, nie? Tu jest miejsce nieprzehandlowane, które jest po prostu do zgarnięcia, tak? Dużo kaski tu leży, no to trzeba to zweryfikować, te wszystkie zlecenia, to powiedzmy tutaj, nie wiem, 100 kontraktów, tu będzie 150 kontraktów, tu będzie, nie wiem, 300 kontraktów, tak? No i rynek, tam gdzie są duże zlecenia, to rynek będzie dążył, żeby to ściągać, te zlecenia z rynku, nie? Więc tak to wygląda. Więc jak ktoś mi mówi jakiś liquidity swap, czy tam jak ktoś tam nazywa, to dla mnie to jest po prostu gówniane nazewnictwo, które nic nie wnosi do rynku i do tradingu. Bo to jest wynalezienie koła na nowo, nie? To co wszystko było inaczej ponazywane, tak teraz jest inaczej, nie? Dobra, mniejsza o to. Dobra, teraz tak, rozrysował się range, open range. To jest M15, czyli tak, tu jest podzielone na dwie części, ten mój wskaźnik dzieli, ponieważ tak, jeżeli wchodzimy sobie pod ten wskaźnik, tutaj pojawia się świeczka na M1 pod wybicie i tu są rozrysowane dalej targety, no to jest po prostu po to, żeby można było tutaj sensownie sobie stop lossa, jeżeli ktoś preferuje handel ze stop lossami, bo nie tylko ludzie handlują tak jak ja, czyli jakby zamykają z palca, ale też różnie niektórzy potrzebują sobie postawić stop lossa, nie? Więc docelowo tutaj lub tutaj bym stawiał stop lossa, nie? I to są takie miejsca, w które można stop lossa 50% open range, no i pod open range, pod dolną bandą lub górną bandą, tutaj jest górna banda, można pod i nad stawiać sobie stop lossy, nie? I w ten sposób to wygląda. Tutaj jest tak, z M5, dobra, na M1 pokażę, przetestowany low wczorajsze, close, czyli tak zwany settler wczorajszy był bounce, tak, tutaj, znowu przetestowane wybicie tutaj tych poziomów, czyli trap, to co jest macie na H1 tutaj, to jest trap, pułapka, ściągnięcie tych stop lossów i teraz rozegranie górnej bandy, moim zdaniem. A co z tego wyniknie, nie wiem. Także zobaczymy, co z tą pozycją będzie. Ja ją po prostu trzymam, bo odpaliłem. Czy mi się tutaj, zobaczcie, czy mi się będzie kopiowało na wszystkie konta po prostu, nie? A że mi się kopiuje na wszystkie konta teraz, no to już ją zostawiłem, bo może ją zamknę na plusie, a może nie. Zaraz będę decydował, co dalej robić z tą pozycją, czy dokładać, czy nie. Czy przestawiać się na shorty.
Czy zgridować lekko niżej? Zobaczymy. Ja ją gdzieś tutaj chyba brałem. Na tym breakoutie po prostu wchodziłem w pozycję gdzieś tutaj. Czyli jeżeli chodzi o moje ulubione setupy, to tak. Impuls, korekta, breakout, świeczka do zagrania, jakaś tam zielona, nie? I znowu jedziemy. Ta sama zabawa. Impuls, jakaś korekta. To są te setupy typowo trendowe, nie? Breakout. To się nagminnie powtarza, jeżeli chcecie, to możecie sobie prześledzić wykresy. Nawet z hajdenki, zobaczcie. Zobaczcie, breakout, breakout. To się nagminnie powtarza. Breakout, tak? To się wszędzie powtarza. Tutaj mamy mniejsze breakouty. Tylko jak zejdziemy na niższe poziomy, no to tu mamy breakout na long. Jak zejdziemy na niższe interwały, no to wtedy jest łatwiej to zobaczyć, tak? Tutaj będzie gdzieś breakout. Tu będą mniejsze breakouty. W drugą stronę, jeżeli chcecie się bawić, no to tak. To coś, co Jesse Livermore rozgrywał, tak? Czyli mamy miejsce, rozegranie tutaj na tej świeczce, czyli wejście tu, stop loss tu, tak? I rozgrywanie w górę, nie? Dopóki ciągnie. To też jest breakout, nie? Tylko ja bardziej preferuję breakout flagi, często nie rozgrywam właśnie takich breakoutów, bo to jest, no czasem rozgrywam, nie? Ale z mniejszych interwałów. Po H1 staram się nie rozgrywać takich breakoutów, tylko bardziej tutaj, nie? Czyli tak, teraz by poszli w górę, jakieś wsparcie tu, no i wtedy rozgrywam, nie? W ten sposób, to owszem, nie? I teraz tak, macie targety rozrysowane. Jeżeli ktoś chce używać, a u mnie na grupie na Discordzie to jest kilka osób, która z tego korzysta, po prostu stawiają stop lossa tu lub tu. To jest bardzo czysto mechaniczne podejście, nie? I teraz targety. Tu, jeżeli ja bym to rozgrywał, to nie rozgrywam na ten target, po pierwsze, tylko tak. Bym był tutaj gdzieś w pozycji, to tutaj bym dokładał drugą pozycję, tu trzecią pozycję, albo tutaj gdzieś i po prostu trzymałbym to na potwierdzenie tego high. To jest moja koncepcja, natomiast te targety rozrysowuję sobie, bo mam lepszy podgląd do tego mniej więcej, jak to wygląda. Patrzę też na okrągłe poziomy, tak? Patrzę sobie na okrągłe poziomy, jak to wygląda. Bardziej mnie interesują setki, tak? To mnie interesuje teraz, nie? Czyli tak, mamy tutaj jest wczorajszy high i blisko 22 200 okrągły poziom, więc docelowo tutaj celuję w to. Jeżeli by się miało to rozegrać, co myślę i pod co rozgrywam, nie? No dobra, tu myślę nie będę dyskutował więcej, bo nie ma sensu. Aktualnie jest breakout VWAP-a, wszystko jest nad średnimi. Open range został przełamany, breakout zrobiony, więc czekam teraz na rozegranie. Będę dalej sobie niedługo dokładał, myślę, już mogę tutaj buy stopa postawić. Tutaj będę dokładał pozycję, jednego mikrolota, wyżej, czyli z M10, tutaj wyżej tego knota będę dokładał sobie do pozycji. Ze stop lossem na razie nic nie tworzę, gdzieś tam sobie jest podciągnę go wyżej, żeby szybciej zareagować w razie czego. O, i w ten sposób bym chciał rozkminić dzisiejsze rozegranie, nie? Chyba, że będą mocno ciągnąć, to podciągnę to pod maksymalny target, a interesuje mnie to sprzed kilku dni, czyli 22 300. 22 300 to jest, tutaj widzicie te poziomy. Tutaj, docelowo to high, nie? Czyli tutaj, to high sprzed kilku dni, range'owe. To jest takie najwyższe high w range'u. I docelowo, jeżeli ten punkt będzie testowany mocnym impulsem dzisiaj, no to fajnie by było zobaczyć nawet breakout tych poziomów i atakowania ATH. Dobra, wyciszę się, bo się rozgadałem, gadam, więc żeby materiał nie był przydługi, żeby mógł coś przyciąć, no to się wyciszę, nie? Dobra, teraz jak widzicie dołożyłem jeden kontrakt i tak sobie wyżej będę dokładał. Z M5 to, z M5 mamy też fajny breakout, nie? Także cyk i to była świeczka do wejścia jakby drugi raz, nie?
Dobra, i teraz tak, ustawię sobie jedną linię tutaj, bo o tu mnie interesuje to miejsce jeżeli chodzi o przetestowanie, i jeszcze tutaj to miejsce, czyli te dwa miejsca w tym obrębie chciałbym dokładać pozycji, nie? Między tym a tym, czyli między tym a tym, tutaj. Tu bym gdzieś chciał dołożyć jeszcze pozycję. Myślę, że będzie to jeszcze raz podwojenie pozycji, czyli na 2 mikrokontrakty, łącznie na 4. I tak to na tą chwilę wygląda. Teraz nadszedł chyba moment, nie jestem też do końca pewien, bo nie można być niczego pewnym, ale nadszedł moment, żeby, myślę, otworzyć jeden mikros, dołożyć, nie 2, tylko 1, nie będę podwajał pozycji, zobaczymy, co się dalej wydarzy, i dalej będę podwajał pozycję, będę dokładał, więc docelowo mam 3 mikrosy. Zobaczymy jak dalej. Pamiętajcie, że tak, mam dla Was pewną radę, nie? Bo im więcej kont, prawda, tym większe ryzyko, nie? Bo jeżeli stracicie jedno konto, tak naprawdę jak kopiujecie na 5, nie? Zobaczcie, no to tracicie wszystkie, więc docelowo moim zdaniem ludzie handlujący propy robią coś odwrotnego, nie? Zwiększają ryzyko na większych kontach, zamiast zmniejszać ryzyko na większych kontach. I troszkę za mocno szarżują, że mają już kilka kont. Bo zobaczcie, jaka tu się skala robi, nie? Handlując teraz na, jeżeli będę miał po $200 tylko zysku, nie? To razy 5 to już jest 1000, nie? 300 razy 5 to już jest 1500, nie? I tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jak robicie $1000, nie? To jest 5000 dniówki, można powiedzieć, nie? I to później można przełożyć na swoje personalne konto, więc docelowo fajnie by było jakby zadowalać się mniejszymi kawałkami tego tortu, bo finalnie dążycie do wypłaty, tak? I teraz niech Wam to zajmie miesiąc albo 2, tak? I dla kogo nie będzie fajna kasa 5 razy 3, nie? No to sobie policzcie, ile to jest pieniędzy, nie? 3 razy 5 to $15,000. $15,000 razy 3,70, nie? Na tą chwilę. Czy to nie jest wystarczająco dla większości, nie? Normalnych ludzi na życie, na funkcjonowanie na co dzień? Więc raz na 2 miesiące taka wypłata uważam, że jest spoko, a raz na miesiąc, tak jak ja robię mniej więcej, no to już jest ekstra, nie? Więc docelowo myślę, że to powinno być Waszym celem, czyli finalnie wypłata, a nie szarżowanie i staranie się zgrywać milionera na rynku, bo większość z nas nie będzie tymi milionerami na rynku i większość z nas no, na dłuższą metę jakby nie stworzy tutaj jakiegoś mega biznesu, nie? Docelowo mi się udało z tego żyć na co dzień. Też jest kupę stresu i jakby na co dzień takich dużo niewiadomych też, bo jakby trzeba mieć większą poduszkę finansową, żeby na co dzień funkcjonować i nie mieć z tyłu głowy tego, że musisz zarobić, tylko musisz po prostu mieć tą poduszkę finansową i jakoś te środki w razie czego mieć na życie, bo przypuśćmy, że na przykład zamykają giełdę, wybucha wojna, nie? Zamykają giełdę na 30 dni. Albo 60, to już się zdarzyło, nie? W czasie II wojny światowej bodajże zdarzyło się coś takiego, zamknęli na 30 albo 60 dni giełdę. No i za co teraz żyć, nie? Gdzie już nie mówiąc o tym, że wojna, no to już jest całkiem ciężki temat, nie? A jeszcze trzeba jakoś żyć i funkcjonować do tego, nie? Gdzie pieniądze pewnie będą najmniejszym zmartwieniem, no ale wypadało je by mieć, nie? Więc tak to wygląda, nie? Nie ma nic nigdy pewnego, więc docelowo pamiętajcie o tym, żeby mocno dywersyfikować na różne propy, mieć przede wszystkim swoje live konto. Jakie by nie było, czy to będzie $100 czy 200, tam rozwijać pomalutku swoje live konto, nie bazować tylko na propach, robić też biznesy dookoła, jakby nie tylko trading, albo moim zdaniem wiecznie nie będziecie handlować, nie? Na rynku. No, będziecie potrzebowali czasem odskoczni, odpocząć od tego, później pewnie będziecie bardziej swingowo podchodzić, tak jak ja, bo na moim live koncie bardziej swingowo handluję, czyli otwieram pozycję na tydzień, nie tak jak tutaj w propach, każdego dnia zamykam, tylko bardziej na tydzień, pozycję na 2, więc to jest też inna skala biznesu, więc docelowo no, myślę, że no, w ten sposób powinniście podchodzić, no, a zrobicie jak zechcecie, nie? Teraz robię taki manewr, że niedługo będę dokładał pozycję. Myślę, że na następnej H1 będę chciał dołożyć, jeszcze pomyślę nad tym i zrealizuję jakiś zysk, po czym prawdopodobnie otworzę znowu małe ryzyko, czyli jeden mikrokontrakt, nie? Zredukuję pozycję do jednego mikrokontraktu, żeby jakby zmniejszyć ryzyko, a dalej uczestniczyć w ruchu, nie?
Często robię takie manewry, nie wiem czy widzieliście to już na sesjach, ale podejrzewam, że na tych początkowych gdzieś to już pokazywałem taki manewr, że kaszuję troszkę zysku, nie? I dalej lecę małym ryzykiem. Dobra, zamknąłem na tą chwilę. W ten sposób to wygląda. No i zobaczymy dalej, będę otwierał, redukował pozycję, tak jak Wam mówiłem. Czyli zaraz tutaj otworzę sobie w jakimś sensownym momencie jeden mikrokontrakt i będę dalej szukał rozegrania. Natomiast chodzi tutaj o to, że jest 16:42, czekam na zakończenie tej świeczki. Nawet w sumie mogę tutaj jednym kontraktem wejść, a później na zakończeniu świeczki będę po prostu będzie następna świeczka, co nie? Będzie się rysował knot, to wtedy będę wchodził jeszcze w pozycję, nie? Czyli będę dokładał. Albo będę dokładał tutaj niżej, koło VWAP-a, albo będę dokładał tutaj wyżej, nie? Więc zobaczymy. Na tą chwilę skaszowałem trochę zysku, żeby po prostu no, w razie czego jak rynek zawróci, nie być jakimś mocno stratnym, nie? Nie ma co tutaj wisieć. Pewnie wrócę na font, tą pozycję zostawię, niech sobie leci. Wrócę, może wrócę na font, to też nie jest pewne, że będę na font dzisiaj, ale zobaczymy, może coś tam się większego zadzieje. I co? No i tyle, no w tym tygodniu, jeżeli dzisiaj nie będę nic dogrywał wieczorem, no to w tym tygodniu to będzie na tyle. Zobaczymy jak ta się pozycja potoczy, nie liczę tu na jakiś spektakularny zysk dzisiaj, bo jutro giełda jest nieczynna na Stanach Zjednoczonych i nie chciałbym tutaj kombinować i sobie psuć weekendu, także wystarczy mi te $500-600 zysku na każdym z kont, to i tak jest fajny zysk. Nie ma co chciwie podchodzić do tego, to trzeba traktować jako biznes, co nie? Codziennie małą łyżeczką budować sobie wszystko i do celu, do brzegu. Dobra, no to do usłyszenia później. Dobra, jak widzieliście, przestawiłem się na shorty z longów. Zmieniam koncepcję troszeczkę no i tyle, na tą chwilę tyle, nie będę trzymał longów. Jest FOMC, myślałem, że do FOMC po prostu zamknę tę pozycję, że do FOMC będzie przetestowany high i wtedy dopiero jak przetestują dopiero w dół. Natomiast widzę tutaj po reakcjach, że to nie ma sensu, więc przestawiłem się na shorty po prostu. No i tak będę celował, tak jak patrzyłem tutaj, głównie na S&P się skupiam, nie? I tak z S&P już Wam pokazuję o co chodzi. S&P tutaj na te dołki, więc obstawiam, że po prostu Nasdaq, S&P będzie ciągnęło Nasdaqa w dół i zobaczymy po prostu, który instrument będzie słabszy dzisiaj po FOMC. Teraz będzie trwała konferencja i tak dalej, więc docelowo obstawiam tutaj te poziomy, to jest okolice 21 800, nie? Tutaj targecik sobie niżej postawiłem, zobaczymy co z tego wyniknie. Będę tutaj czasem zaglądał i pozycję będę trzymał do 22. Jeżeli nie będzie parcia, po prostu wyjdę jak jest, czyli tam z niewielką stratą. Na tą chwilę to wygląda tak. Więc na tą chwilę nic się praktycznie nie wydarzyło. Po prostu oddałem ten zysk z wcześniej, nie? Z porannej sesji, czy tam popołudniowej sesji to oddałem i teraz czekam co się dalej wydarzy. Więc docelowo tu, tak, przejście tego, powrót i gdzieś tutaj celowanie niżej, a jak niżej to zobaczymy. Jeszcze bardzo fajna, ciekawa rzecz jest tutaj z tygodniowej. Zobaczcie, jak tygodniowe się klarują fajnie. Pierwsza tygodniowa tutaj spadkowa, już coś tam zaczyna się dziać na spadki, więc fajnie by było zobaczyć tutaj właśnie jakąś mocną reakcję dzisiaj, nie? Po FOMC, takie odreagowanie. No i pod to szczerze mówiąc trochę liczę, nie? Na to. Jest tak dzisiaj troszkę spekulacyjnie, bez jakichś tam większych setupów, tylko bardziej można powiedzieć z doświadczenia, z tego co mi się w cudzysłowie wydaje. Więc tak to rozgrywam dzisiaj. Dobra, to niech sobie leci, oczywiście materiał później poprzecinam. No i zobaczymy końcowy wynik, jak to dzisiaj się potoczy. To powoli dzisiaj idzie. Mimo, że FOMC, już po FOMC jesteśmy, także pobujało trochę rynkiem. No i co, jest prawie 22, czekam do 22, tak jak mówiłem wcześniej. Dołożyłem teraz 2 mikrokontrakty na reakcję na VWAP-a. Będę dokładał jeszcze tutaj po breakoutie, mamy tutaj linię. Będzie niżej, to będę dokładał tutaj jeszcze pozycję gdzieś. Także na tą chwilę na razie tak, a zaraz zobaczymy,
czy coś więcej da się uskrobać z tego, nie? Dzisiaj. I teraz tak. Aha, dobra, znowu mi tu kurde coś się laguje. Sekundę, muszę się rozłączyć. Okej. I tutaj maksymalny target 1794 muszę zrobić. 1796, no niech będzie, chociaż nie. Dobra, 1788 będzie. Będzie, bo tu niektóre konta, znaczy główne konto szybciej załapuje, nie? Tutaj mam jakby z tego konta kopiowane, więc ono jakby, nie wiem dlaczego, bo chyba tam stóweczkę rano rozegrałem chyba jeszcze na tym jednym koncie, tak sprawdzałem kopiarkę chyba. Dobra, nieważne, ale dostosowuje się do tego, którą ma jakby najwięcej, nie? W zysku, czyli do tego. Czyli tak mniej więcej $6 poniżej maksymalnego targetu. Czyli jakby koncepcja moja pracuje na teraz, czyli 21800. Taki targetik trzeba było tu wyczarować. 21 727 jest MA21, widzę. Ale muszą tu zejść poniżej tego wczorajszego low. Jeżeli zejdą tutaj poniżej low wczorajszego, tak, to będzie znak do tego, żeby zrobić kontynuację spadków. Najgorzej będzie, jeżeli będą trzymać się tutaj, a już nie ma czasu, jest 21:30, więc muszą wybrać kierunek po tym font, w którą stronę musi rynek ruszyć. No już w zysk raczej, no bo jest 22, więc będę musiał to kończyć. Więc czekam, zobaczę, może coś się wyciśnie jeszcze z tego. Ale zobaczymy. 22, czyli zamykają się pozycje w tej chwili. No i zobaczymy. Bardzo słaby to font. Ten rynek ostatnio jest tak do dupy, że to nie da się opisać nawet. Za jakieś 7 minut się wynoszę, bo Powell jeszcze gada, więc pewnie po Powellu dopiero się coś tutaj więcej wyjaśni, albo i w ogóle nie. No jutro jutro dzień bez sesji, bo nie ma nawet po co siadać jutro. No i co, no, bida dzisiaj będzie raczej może z $500 skubnięte. O, ale bywają i takie dni, nie? Zabezpieczam to. Znaczy w sumie będę kończył już. Praktycznie to break-even tu będzie, bo no nic się nie dzieje niestety. Więc dzisiaj jakieś tam grosze będą. Może $400. Ale i tak wrzucę nagranie, nie? Niech tam... Niech wisi. O, no i koniec. Dobra, to była ostatnia sesja w tym tygodniu. No i kolejne będą w następnym tygodniu, bo jutro jest święto, tak jak mówiłem, i w Stanach, i u nas, więc docelowo w piątek mnie nie ma, więc zapraszam na kolejny tydzień. Pozdrówki, do usłyszenia.